niektóre amortyzatory mają regulowane tłumienie. To znaczy, każdy amortyzator ma tłumienie. Tylko niektóre amortyzatory mają ustawione na stałe takie i nie inne. Jeżeli już decydujemy się, że auto będzie na tor i mamy na przykład dobrane już jakieś koła, opony, chcemy trochę obniżyć ten samochód, chcemy go wyważyć, trochę pozbywamy się tych kompromisów. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Rasowane Auta w serii ABC Rasowania, gdzie razem z moimi gośćmi będziemy rozmawiać o skomplikowanych zagadnieniach związanych z tuningiem i będziemy próbowali tłumaczyć je w przystępny sposób. Moim gościem jest Wojtek Palacz, którego mogliście poznać kiedyś na kanale Stradale Classics w odcinku z Ultimą GTR. Wojtek od lat jest związany z motorsportem, wyścigami, rajdami, wypromował w Polsce markę zawieszeń Öhlins. Wojtek ma lata doświadczenia, a dziś odpowie nam na kilka pytań. Ja się nazywam Jerzy Łapiński i zapraszam do materiału. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Skąd się wzięła w ogóle taka nazwa i czemu ten gwint na zawieszeniu faktycznie służy? Amortyzatory, które mają możliwość regulacji, rzeczywiście nazywa się je popularnie gwintem. To nie jest żadna nowość i rzeczywiście polega to na tym, że jeżeli amortyzator jest zintegrowany ze sprężyną, wówczas ta sprężyna opiera się na nakrętce, na gnieździe to sprężyna, ale powiedzmy, że jest to nakrętka, no bo rzeczywiście tą nakrętką można kręcić i można podnieść samochód lub obniżyć, no bo jakby zmieniając napięcie tej sprężyny, samochód nam idzie w górę, natomiast jeżeli luzujemy tą sprężynę, czyli odkręcamy nakrętkę, no to zmniejszamy napięcie wstępne tej sprężyny i samochód możemy obniżyć. Czemu to służy? W linii prostej służy to oczywiście temu, co wspomniałeś, czyli żeby obniżyć samochód, jego środek ciężkości, ale druga rzecz, znacznie bardziej jakby ważniejsza, to jest jego wyważenie. Czyli samochód, który już jeżeli osiągniemy jego jakiś docelowy kształt, w jakim ma poruszać się po torze, czyli ten samochód ma klatkę, albo nie ma tej klatki, ale ma wyjęty fotel, albo dwa fotele, albo w ogóle jest kompletny i wszystko albo jeździ ma. tylko kierowca na przykład. Jeździ tylko kierowca. Wtedy możemy dopasować wysokość tego samochodu w taki sposób, aby osiągnąć jego najbardziej optymalne wyważenie. Czyli wtedy przyjmiemy jakąś wyjściową, że jest pewna ilość paliwa. Samochody rzadko kiedy są symetryczne. Wbrew pozorom chyba jednym z niewielu symetrycznych samochodów, jakie znamy, jeżeli chodzi o konstrukcję, to nazwałbym pewnie Subaru. Niektóre auta, które mają wzdłużnie silnik i wzdłużnie skrzynię biegów, czyli pewnie takie auta, które mają jakieś V8 czy rzędowe wszystko z przodu, albo Porsche, oczywiście tak. Natomiast te samochody, które mają silniki poprzecznie, czyli po jednej stronie jest silnik trochę cięższy, tak, z rozrządem, a po drugiej stronie jest skrzynia biegów. Potem może mamy jakiś napęd, jeżeli jest napęd na 4 koła. A potem na potrzebie akumulator tutaj. Trochę tak. Czasami producenci wynoszą ten akumulator w jakieś inne miejsce, przeciwległy kąt samochodu, róg samochodu, żeby właśnie poprawić trochę to wyważenie. Okej, i to wyważenie, o którym mówisz, to jest to, co się ustawia na wagach, tak? Bo to jest też... Na pewno, żeby... Robimy wagi w samochodzie, to jest to hasło, które... Tak, które określa, że samochód zostanie nie tylko zważony, czyli ile waży, ale jaka będzie dystrybucja. I jaka powinna być. I tu zależy trochę jaki samochód. Niektóre auta mają silnik z przodu. No tak, ale napęd na tył. Abstrahując od tego, jakie są różnice między samochodami, jasne, to do czego zmierzamy? Jakby co by było, co poprawiamy w aucie? Wyważenie porówno. Czyli 50/50 to jest takie bardzo neutralne wyważenie, gdzie nie ma żadnej przewagi pomiędzy rozkładem masy, tak? Czyli przednie i tylne koła są równo obciążone. W czasie jazdy kierowca ma trochę większy komfort, jeżeli chodzi o czucie tego pojazdu, no bo ma pewną świadomość, jak auto reaguje, może w trakcie jazdy trochę zrozumieć, jak ten samochód się prowadzi. Jeżeli jest w miarę neutralny, no to rzeczywiście może ingerować w jego prowadzenie kątami potem zawieszenia, czy szerokościami opon, wysokością samochodu, ale normalnie szereg różnych parametrów. Jak weźmiesz pod uwagę na przykład takie auto, nie wiem, zwykłe auto przednionapędowe, jakiś Golf GTI, taki, żeby było prosto, no to on pewnie ma około tam 60-65% z przodu, 35% z tyłu, prawda? Jeśli chodzi o masę. Nie, inna statystyka jest. Wydaje mi się, że bliżej 55-45. Okej, czyli to nie jest aż tak... Ale mimo wszystko to jest sporo i na pewno jeżeli... No to jaki jest cel ćwiczenia przy takim samochodzie? W sensie, co my chcemy osiągnąć? Nie tylko mierzymy rozkład między przodem a tyłem, ale też mierzymy między lewą a prawą stroną.
co może mieć znaczenie. Jeżeli chodzi o takie drogowe samochody, jak wspomniałeś, rzeczywiście też ten samochód jest tak zaprojektowany, żeby jego optymalne prowadzenie było, gdy jest jakaś ilość bagażu, jakaś ilość pasażerów w środku, ilość paliwa w zbiorniku. W przypadku auta na tor zmieniamy zupełnie punkt wyjścia. No To tak, znaczy bo naszym tu musisz parametrem- uśredniać, a tutaj dobierasz do tego parametru, który będziesz używał na torze. Tak, wbrew pozorom w ogóle ustawienie samochodu sportowego jest dużo łatwiejsze niż samochodu drogowego, no bo sportowy samochód ma ustaloną masę. Często jest to regulaminowa masa, jakaś dana klasa musi ważyć 1200 kg Ten sam i kierowca. wszyscy robią wszystko, żeby ten samochód tyle ważył. Mhm. Z osłonami, bez osłon, z czymś tam, z kołami, prawda? Ale to wszystko ma tyle ważyć. I tak samo z załogą, czy z kierowcą, czy kierowca pilot, jak w rajdach samochodowych, prawda? Natomiast w przypadku samochodu drogowego musimy wziąć pod uwagę, czy ten samochód będzie jeździł z jednym No tak, pasażerem, czy czyli znowu wszystkimi. kompromisy. Tak, zawsze wszystko opiera się o ten jeden kompromis. Jeżeli już decydujemy się, że auto będzie na tor i mamy na przykład dobrane już jakieś koła, opony, chcemy trochę obniżyć ten samochód, chcemy go wyważyć, trochę pozbywamy się tych kompromisów. To znaczy wiemy, że ten samochód będzie bardzo dobry w takich warunkach, z jednym kierowcą. Jak ktoś tam do niego wsiądzie, Mhm. to trochę nam zburzy tą koncepcję i już nie będzie to samochód. Polepszamy jego działanie w określonych warunkach, ale zmniejszamy jego po prostu uniwersalność. Myślę, że ważnym punktem wyjścia będzie zrozumienie, że każdy samochód seryjny to jest mimo wszystko taka idealna kombinacja właśnie tych kompromisów, czyli samochód bardzo dobrze działa, jak kierowca jedzie sam i również jest bardzo sprawny, gdy zabierze pasażerów i torby na narty. Natomiast i to jest kompromis seryjnego samochodu i dlatego też musimy zaakceptować. No tak, on musi To być dlaczego bezpieczny ten też samochód- w każdych warunkach, nie? Czy Tak, ma powinien 5 dobrze osób, działać na czy- dziurach, tak. powinien dobrze działać na mokrej nawierzchni, na tych jednych oponach, więc oczekiwanie, że ten samochód będzie bardzo dobrze działał w warunkach torowych, raczej trzeba być, spodziewać się i być jakby przekonanym, że okej, trochę będzie działał, ale jednak bardziej nie będzie działał. I stąd te modyfikacje, które potencjalnie zbliżają nas do tego idealnego setupu, Mhm. do którego dążymy. No dobra, to jeszcze takie pytanie, co to są kliki w amortyzatorach sportowych? Co to robi? Po co to jest? O co chodzi w ogóle z tymi klikami? Kolejne dobre pytanie i dosyć szerokie. Moglibyśmy pewnie spędzić więcej czasu, w ogóle zaczynając od tego, dlaczego niektóre amortyzatory mają kliki, ale spróbuję to skrócić do wytłumaczenia w taki sposób. Niektóre amortyzatory mają regulowane tłumienie. To znaczy, każdy amortyzator ma tłumienie. Tylko niektóre amortyzatory mają ustawione na stałe takie i nie inne. I te amortyzatory mają tłumienie we wszystkich kierunkach. To znaczy, nawet seryjny amortyzator ma jakiś poziom tłumienia. Tutaj wprowadzimy nowe pojęcia low speed, high speed. Zarówno może być compression, jak i rebound, czyli odbicie, czyli jakby amortyzator pracuje w dwóch kierunkach, sprężanie, rozprężanie. I może być to wysoka prędkość zamykania amortyzatora albo niska. Niska prędkość zamykania amortyzatora jest wtedy, gdy dojeżdżamy do świateł i hamujemy i samochód łagodnie zanurkował, albo jak wchodzimy w zakręt na torze i samochód łagodnie się przechyla z lewej do prawej, może też jak dajemy gazu i samochód łagodnie siada tyłem. To jest ta faza pracy dosyć powolna amortyzatora, gdzie się za dużo nie dzieje. High speed jest wtedy, gdy wpadamy w dziurę, wjeżdżamy na krawężnik, albo samochód, nie wiem, wyskakuje i ląduje i jest po skoku i wtedy następuje dynamiczna kompresja zawieszenia. Czyli dziury generalnie. Albo dziury, to jeżeli mówimy w warunkach torowych, to może to być tarka na zakręcie, jeżeli to jest tor Nürburgring, to tam jest parę miejsc, gdzie auto się odrywa od ziemi. Natomiast jeżeli mówimy o warunkach drogowych, to są to często dziury. Każdy amortyzator, nawet seryjny, ma jakiś poziom tłumienia w każdej z tych faz pracy. Natomiast te amortyzatory, które posiadają wspomniane kliki, czyli regulację zewnętrzną, to są amortyzatory, które pozwalają bardzo często albo jeden z tych parametrów, albo wszystkie te parametry regulować oddzielnie. Czyli możemy dopasować poziom tłumienia
pod sprężynę, pod masę samochodu, pod typ opony. Może na co dzień jeździmy na sportowych, ale drogowych oponach, ale na tor wybraliśmy gładkiego slicka, no i mamy dużo wyższy poziom przyczepności, szybciej auto pokonuje zakręty, z większych prędkości hamuje. Potrzebujemy zmienić, A to jest, dopasować. tu ci przerwę na chwilę, bo ja miałem takie ciekawe doświadczenie w moim Golfie właśnie, gdzie mieliśmy zawieszenie Olinsa i jeździłem na co dzień na Pilot Sportach 4S-ach. To jakby dobra drogowa opona. Bardzo dobre. I wydawało się, że miałem jakieś ustawienie tego zawieszenia zrobione, że wydawało się, że ono jest twarde, a jak zmieniłem opony na semi-slicki, Pirelli Trofeo R, to się okazało, że się samochód buja, bo jest za miękko w ogóle. I wtedy trzeba było faktycznie skorygować to ustawienie. I to jest trochę odpowiedź na to, co powiedziałem, jakby na pytanie Że jakby twardość tego zawieszenia wynika z opony w jakiś sposób, prawda? z dynamiki jazdy. Okej. To znaczy do tej pory jechałeś w zakręcie, powiedzmy, i miałeś prędkość X, to nie wiem, 100 na godzinę, tak? Ale teraz masz trochę lepszą oponę i jedziesz 108 albo 120. Tak? I oczywiście, że się zmieniają dramatycznie siły, tak? Również i jak jedziesz szybciej w zakręcie, to masz większą prędkość na prostej, z której potem musisz dohamować do kolejnego zakrętu. Więc siłą rzeczy potem nie hamujesz ze 140, hamujesz ze 156. Prawda? No i też wszystko się oczywiście trochę bardziej zużywa. Hamulec trzeba mocniej wcisnąć, wyższa temperatura, ale zarazem też i większe siły na zawieszenie. I też ty odczuwasz inaczej, jak samochód działa. Amortyzatory, które mają taką regulację, pozwalają ci w pewnym zakresie skompensować te różnice i spowodować, że amortyzator będzie miał trochę więcej tłumienia podczas fazy kompresji. Możesz zostawić wtedy na przykład odbicie na tym poziomie, co był, bo odbicie na przykład działa bardzo dobrze na dziury, żeby koło szybko wracało na miejsce i żeby nie tracić tej przyczepności na przykład na tarce, tak? Niektóre amortyzatory mają tą regulację pod jednym klikiem, ale na przykład dwie rzeczy naraz się regulują. Niektóre mają tylko jedną regulację, czyli na przykład tylko low speed i compression albo rebound. No i najczęściej jest to odbicie jednak mimo wszystko, czyli ten compression jest regulowany na przykład twardością sprężyny i jest stałym tłumieniem kompresji, a reguluje się odbicie, czyli prędkość powrotu. Więc te wspomniane kliki są to jakieś ustawienia, one celowo mają ręką wyczuwalny ten klik, po to, żebyś mógł zastosować. Wiedzieć, który to jest klik. Po pierwsze tak, mieć stałe ustawienie, żeby to nie było ustawienie takie infinite w ogóle, że jest płynne i nie wiadomo i trzeba mierzyć jakiś obrót regulatora, tylko żebyś wiedział, że piąte kliknięcie to jest to ustawienie w prawym przodzie i w lewym ustawisz tak samo. I żebyś mógł wrócić do tych ustawień kiedyś, jeżeli w jakichś okolicznościach zmienisz na inne parametry, a potem chcesz powrócić do tego, co było. Także kliki są bardzo ważne i najczęściej liczy się je od zamkniętego amortyzatora, czyli jakby zamyka się w pełni tłumienie, dopiero się czyli kręci się w lewo. To jest tak, że 9 na 10 amortyzatorów ma zorganizowane tak kliki, żeby zawsze zaczynać z jednego startowego punktu, czyli maksymalnie w prawo zakręcone, czyli do oporu i dopiero tam liczymy od otwartego. Natomiast na pytanie, czy jedne kliki są równe drugim klikom? Nie są. I to jest cały klucz trochę. Jak się odnaleźć w tym? Tak, no bo niektórzy producenci są na tyle otwarci, że informują swoich klientów, które kliki co oznaczają. Jakby, albo jest to poziom tłumienia jakiś, dostajesz ładny wykres i jeżeli umiesz go zrozumieć, to jesteś w stanie jakby dopasować, że ten zakres klików do mojej sprężyny, do masy samochodu, to jest tu. Natomiast w prostszych wariantach, gdzie są to trochę takie zawieszenia wtedy konsumenckie, jest to często taki podawany zakres, że między tam 15 a 10 klikiem to jest to zakres drogowy, a między 10 a 5 klikiem to będzie zakres taki torowy. No i wtedy użytkownik trochę ma świadomość, że w tym zakresie to zawieszenie będzie miało taką sztywność, taką twardość, jakby siłę tłumienia, że to będzie bardziej dopasowane do tych sytuacji track-dayowych, a nie do sytuacji na ulicy. I to dużo pomaga użytkownikom jakby odnaleźć się w tym gąszczu klików. Dlatego też jestem zwolennikiem
gdy zawieszenia konsumenckie mają ilość tych klików ograniczoną, czyli to nie jest tam 40 klików. No tak, to czy masz 50. mniejszą szansę ustawić to źle po prostu. Jak masz za dużo Tak. regulacji, to szansa trafienia w idealne ustawienie jest Tak, i do końca gorsza. potem nie wiesz, czy mniejsza. różnica między 50 a 30 klikiem to jest ileś, a między 30 a 10 to jest ileś. Tutaj tak naprawdę te różnice w pojedynczych klikach są na tyle duże, że te 2-3 kliki zmiany w tłumieniu zawieszenia to jest już na tyle dużo, że średnio doświadczony kierowca wyczuje od razu, powie: o, jest zmiana, ja to czuję, wiem, co się zmieniło, prawda? Te sportowe zawieszenia mają szerszy zakres regulacji, no ale to też zrozumiałe jest, że kierowcy mają trochę inne wyczucie auta. No i większa precyzja w każdym aspekcie jest I potrzebna. jeszcze bardzo ważna rzecz, bym powiedział kosmicznie ważna, to przy samochodach sportowych najczęściej jest inżynier zawieszenia, który trochę czuwa nad tym i wymyśla, jakie kliki, jakie ustawienia, do jakiej opony, jaka twardość, do warunków, prawda, jakie panują na torze. Kierowcy amatorzy tego komfortu nie mają, więc to musi być produkt, który jest jakby w pełni zrozumiały, co tam jest i co oni robią i jak to wpłynie na prowadzenie samochodu. Więc zawieszenie dedykowane do konkretnego modelu samochodu przewiduje, że jest to jakaś masa samochodu, jakaś twardość sprężyny i ten zakres tłumienia jest dopasowany tak, że no nie da się tego zepsuć. Można troszkę lepiej lub gorzej, ale można powiedzieć, że 80 czy 90% setupu zawieszenia już masz. Potem tylko zmieniasz coś w zakresie pojedynczych procentów. To nie jest tak, że możesz założyć zawieszenie, ale nie wiedzieć, jak to ustawić, więc w sumie samochód w ogóle nie działa, tak? I w sumie zepsułeś wszystko. Więc to jest jakby ta idea zawieszeń track-dayowych, które bardzo często też mają dodatkową zaletę. Mianowicie mają odporność na warunki atmosferyczne, tak? Czyli odporność na korozję, na sól. Czyli można jeździć z takim produktem cały rok i nie martwić się trochę o przeglądy. Zawieszenia sportowe zupełnie nie mają takiej funkcji. To znaczy po każdym wyścigu trzeba to rozebrać, umyć, zakonserwować, złożyć. Nie ma możliwości zostawienia takiego zawieszenia w samochodzie na zimę, no bo można założyć, że po zimie to wszystko jest skorodowane, zardzewiałe. Trochę inne materiały, inne powłoki antykorozyjne, to trochę wynika z tego. No dobra, ja myślę, że sporo żeśmy o tych zawieszeniach powiedzieli. Wciąż za mało. Wciąż za mało. Bo I tylko myślę, dotknęliśmy szczyt góry lodowej. Tak, więc jakbyście mieli jakieś tematy i pytania, które byście chcieli uzyskać odpowiedzi od fachowców, no to dajcie znać i będziemy wracali do tej rozmowy i napiszcie koniecznie w komentarzu, jak wam się podobało to, czego się dowiedzieliście. Dzięki, do zobaczenia. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.